Cześć, dzień dobry, witajcie u mnie na kanale. Ja jestem Tomek, mój znak to Paweł Adam Trójka, Tadeusz Adam. Dzisiaj prace antenowe, obróbka z krawaniem, młotek, dłuto, piłka. Budujemy antenę kierunkową, tylko nie żadną bazukę Special Edition, a prawdziwą antenę kierunkową. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. W zeszłym roku, jak pamiętacie z tego filmu, albo z tego filmu, zacząłem modernizować swój park antenowy. Na swoim mikropodwórku postawiłem Hexbeama. Obiecałem sobie, że prędzej czy później tę antenę podniosę trochę do góry i ten czas nadszedł. W ostatnim tygodniu razem z Bartkiem PD5CA podnieśliśmy antenę 2,5 metra do góry. Ona w tej chwili jest zamontowana mniej więcej 5,5-6 metrów nad poziomem gruntu. Według wszystkich mądrych książek ta antena powinna być zamontowana pół długości fali powyżej gruntu pasma, na którym pracujemy. No te 6 metrów to nie jest pół długości dla 17 metrów, ale jest to powyżej ćwierć fali, więc liczę na to, że ten wpływ ziemi, to tłumienie od gruntu nie będzie już tak duże, a mimo wszystko ta charakterystyka promieniowania tego Hexbeama troszeczkę się wypłaszczy. No i kiedy już antena, kiedy Hexbeam już stanął na docelowej wysokości, miałem okazję rozmawiać z Tomkiem SQ5 Tango Kilo. W trakcie tej rozmowy wyszło na jaw, że Tomek planuje wykonanie własnego projektu, takiego przenośnego, anteny Portable, którą mógłby zabierać na swoje aktywności terenowe, anteny kierunkowej na 20 metrów. Cały projekt opiera się na 4 antenach Ampro 20 i do tego lekkiego boomu, do którego te promienniki są zamontowane. Uznałem, że skopiuję perfidnie, bezczelnie jego pomysł i sprawdzę, czy to ma szansę zadziałać na moim bardzo mikrym podwórku. Dowiedziałem się, że antena w tej wersji potrzebuje nośnika o długości między 180 a 250 cm. Dysponowałem, a w zasadzie dysponuję takim boomem. Mam antenę dwupasmową Jagę na 2,70 cm. Rozebrałem ją, wykorzystałem sam boom. On ma długość 2 metrów. Reflektor jest zamontowany z wykorzystaniem sprężyny, którą kiedyś używałem do anteny pionowej. Tu jest z jednej i z drugiej strony jest to przelotka, z jednej i z drugiej strony gwint 3/8. W związku z tym te promienniki od Ampro bardzo ładnie się tutaj wkręcają. Na wibrator oczywiście klasyczny element od Moonrakera z możliwością podłączenia feedera. Tutaj jeszcze przed montażem jakiś może choke balloon. Informacje, które wypluła mi sztuczna inteligencja i które potwierdziłem również w kilku mądrych książkach, mówią o tym, że taka mocno skondensowana antena po pierwsze będzie stroiła bardzo ciasno, bardzo wąsko. Oprócz tego krytyczną dla WFS-u jest wysokość montażu. Nie da się tej anteny zestroić metr nad ziemią, a następnie postawić ją gdzieś na wysokim maszcie. Tego strojenia należy dokonywać w docelowej lokalizacji. Ostatecznie zamontowałem antenę pod Hexbeamem. No tam udało się dojechać z punktem rezonansu do częstotliwości 13750. Natomiast ten dip był na tyle dobrze ułożony, że w zasadzie do 14100 mogłem spróbować całkiem bezpiecznie tą antenę przetestować, ponieważ
Do tych 1400 ten SWR mieścił się w granicach jeszcze 2:1. Tak niedopasowaną antenę uruchomiłem, postanowiłem sprawdzić. No i bardzo szybko wyszły dwie rzeczy, o których bezwzględnie należy pamiętać przy tego typu projektach. Po pierwsze, shock balloon. Zapomniałem w pierwszej chwili zainstalować shock balloon. W związku z tym oczywiście cały boom i część feedera zaczęła robić jako promiennik, co spowodowało obniżenie WFS-u, ale skuteczność była praktycznie zerowa. Dodatkowo bardzo wysoki poziom szumu. Mój pion zasilany przez CG3000 pokazywał się znacznie cichszy niż ta skrócona, skondensowana jaga. Wykonałem na szybko prosty shock balloon, no i wyniki były naprawdę zaskakujące. No, not yet. It's still QRT here, and yellow card drop again. Yeah, that Canada chap, I spoke to him this morning there, like, you know, and he's been on since about 5:30. Ten drugi czynnik, o którym wspomniałem, o którym należy pamiętać, to jest wysokość zamontowania tej anteny. 3-3,5 metra nad poziomem gruntu dla pasma 20 metrów powoduje to, że ta antena zaczyna promieniować no prawie pionowo. Bardzo wysoko do góry zaczyna promieniować. Ta charakterystyka jest taka bańkowa i ten maksymalny zysk jest bardzo wysoko. To z kolei, zgodnie z teorią anten, mówi nam, że jeżeli antena nadaje bardzo wysoko, to również z bardzo wysoka będzie odbierała. Dlatego ta charakterystyka przód-tył niekoniecznie dawała jakieś spektakularne wyniki. Mimo wszystko, w momencie, kiedy testowałem tą antenę, no okazywało się, że ta skondensowana antenka jest skuteczniejsza niż ten mój patyk zasilany przez CG3000. Jak ze skutecznością nadawania tej anteny? Ewidentnie antena promieniuje bardzo wysoko, na tym pierwszym, maksymalnie drugim hopie. Skuteczność po Europie naprawdę całkiem wysoka. Bez większego problemu te stacje, które odbierałem, nawet słabe stacje, które odbierałem, dawały mi porównywalne, zwrotne raporty. Nie mam niestety możliwości, żeby zweryfikować, co się mogłoby wydarzyć, gdybyśmy tą antenę podnieśli 8, 9, 10 metrów nad poziomem gruntu. Podsumowując, czy warto spróbować? Słuchajcie, na bezrybiu i rak ryba. Jeżeli nie macie możliwości wszerz, żeby się rozstawić, a możecie coś kilka metrów nad poziomem gruntu, to ja na waszym miejscu bym spróbował i takiej opcji. To jest mimo wszystko zawsze jakaś antena kierunkowa, która charakteryzuje się pewnym zyskiem i pewną kierunkowością mimo wszystko. To nie jest drucik dipolopodobny, to jest antena, która ma tłumienie przód-tył, to jest antena, która wycina boki i to jest antena, która w niektórych przypadkach, jak sami mogliście zauważyć, pozwala usłyszeć czegoś, czego nie słychać. Sekcja komentarzy jest jak zwykle do waszej dyspozycji. Napiszcie proszę, jakie wy macie rozwiązanie, czy macie jakieś swoje patenty na kierunkowość anten, na zastosowanie jakiegoś bima na mocno skondensowanej, ograniczonej przestrzeni. Ja bardzo chętnie się zapoznam i jeżeli się okaże, że jestem w stanie przetestować, to znowu czyjś projekt bezczelnie skopiuję. Nie zapomnijcie również o tych wszystkich lajkach, subskrypcjach, etc. To oczywiście nakarmi jak zawsze wiecznie głodne algorytmy YouTube'a. To w zasadzie tyle na dzisiaj. Ja jestem Tomek, mój znak to Paweł Adam Trójka, Tadeusz Adam. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Cześć!